Obecnie w reaktorze Maria wytwarza się molibden 99, jod 131, lutet 177, fosfor 32, samar 153, holm 166 oraz kobalt 60 wykorzystywany w celach przemysłowych. Radiofarmaceutyki produkowane są z materiałów poddanych napromienianiu neutronami w rdzeniu reaktora. Pod wpływem neutronów w napromienianym materiale zachodzą reakcje jądrowe i powstają nuklidy promieniotwórcze. Nie wszystkie te nuklidy leżą w zakresie zainteresowania medycyny nuklearnej. Należy pamiętać, że jeżeli napromieniamy materiały o naturalnym składzie izotopowym, to wszystkie możliwe reakcje jądrowe zachodzą na każdym z napromienianych izotopów, a także na atomach innych pierwiastków wchodzących w skład napromienianych związków chemicznych. Dlatego przygotowując materiał do wytwarzania radiofarmaceutyków, należy odpowiednio wytypować jego skład chemiczny i izotopowy. Jod 131 jest specjalnością Marii, która pokrywa około 1/3 światowego zapotrzebowania na ten radionuklid. Jest on wykorzystywany powszechnie w diagnostyce i terapii tarczycy. W Marii wytwarzany jest w wyniku napromieniania teluru. Leki wytwarzane są m.in. w ośrodku radioizotopów Polatom. Radiofarmaceutyki wykorzystujące ten radioizotop muszą być dostarczone do szpitala w ciągu kilkudziesięciu godzin ze względu na krótki czas połowicznego rozpadu nuklidu. Lutet 177 powstaje w Marii w wyniku napromieniania lutetu 176 lub iterbu 176. Ten gamma i beta emiter wykorzystywany jest w terapii nowotworów gruczołu krokowego. Ośrodek radioizotopów Polatom opracował oryginalne leki oparte o ten radionuklid. Radiofarmaceutyki na bazie technetu 99M są najczęściej używane w diagnostyce radioizotopowej. Molibden 99 rozpada się na technet 99M, który wykorzystywany jest w medycynie nuklearnej do obrazowania scintygraficznego. W Marii molibden 99 powstaje w wyniku napromieniania płytek uranowych. Reaktor Maria jest rezerwowym producentem tego radionuklidu na rynek światowy i w razie potrzeby jest w stanie pokryć kilkanaście procent światowego zapotrzebowania. Maria jest jednym z nielicznych miejsc na świecie, gdzie napromieniane są mikrosfery zawierające docelowo holm 166. Powstaje on już wewnątrz mikrosfer w wyniku napromieniania holmu 165 wbudowanego w ich strukturę chemiczną. Wykorzystywane są one w terapii paliatywnej nowotworu wątroby. Ze względu na najczęściej stosowane technologie napromieniania, materiał tarczowy ma zazwyczaj postać ciała stałego o wysokiej temperaturze topnienia. Wynika to z tego, że każdy materiał umieszczony w polu promieniowania nagrzewa się pod wpływem energii deponowanej przez to promieniowanie. Zasobniki z napromienianym materiałem muszą mieć zapewnione odpowiednie chłodzenie wodą płynącą przez rdzeń reaktora. Na przykład płytki zawierające uran, w którym podczas napromieniania powstaje m.in. molibden 99, są umieszczone w specjalnym kanale, w którym woda płynie z dużą prędkością pod ciśnieniem kilkunastu atmosfer, aby efektywnie schładzać płytki, w których z reakcji rozszczepienia generowane są znaczne moce. Dodatkowo przed napromienianiem zasobniki ze szczególnie wrażliwymi materiałami wypełniane są helem, który ułatwia chłodzenie ich zawartości. Aby uzyskać znaczące naważki materiałów promieniotwórczych, tzw. materiał tarczowy należy umieścić w polu neutronowym o dużej gęstości strumienia neutronów. Odpowiednie pole neutronowe występuje jedynie w rdzeniu reaktora badawczego. Ze względu na wielkość przekrojów czynnych do wytwarzania materiałów promieniotwórczych najczęściej wykorzystuje się tzw. neutrony termiczne, czyli neutrony będące w równowadze termodynamicznej z otoczeniem. W reaktorze Maria materiały tarczowe w postaci wybranych związków napromieniane są w takich aluminiowych pojemnikach. Pojemnik umieszczany jest w wytypowanej lokalizacji w rdzeniu reaktora. Lokalizacja wybierana jest ze względu na występujące w niej widmo energetyczne neutronów oraz wartości gęstości strumienia neutronów,
ewentualnie także możliwy czas napromieniania. Jeżeli czas napromieniania lub wyjściowa aktywność muszą być uzyskane z dużą precyzją, wówczas stosuje się kanały wyposażone w hydrauliczny układ do transportu zasobników do i z rdzenia reaktora. Naważki niektórych radiofarmaceutyków, np. Holm 166, przygotowywane są dla konkretnego pacjenta. Wówczas materiał tarczowy należy napromienić w taki sposób, aby zaplanowaną aktywność osiągnął w dokładnie zaplanowanej chwili terapii. Ponieważ gęstość strumienia neutronów w rdzeniu reaktora cały czas fluktuuje podczas pracy reaktora, dlatego nie można z góry wyznaczyć dokładnie czasu napromieniania tego materiału. Zamiast tego należy w czasie rzeczywistym monitorować gęstość strumienia neutronów i w odpowiedniej chwili wyjąć napromieniany materiał. Napromieniane materiały po odpowiednio wyliczonym czasie są wyjmowane z rdzenia reaktora, a następnie umieszczane wewnątrz tzw. komór gorących, w których są przepakowywane do pojemników transportowych i ekspediowane do odbiorców.